Przejdźmy do naszego wykładu. Nosi on tytuł Epoka lodowcowa, a potop Noego bez ewolucyjnej cenzury. I wykład wygłosi Paula Garnera, biolog, geolog, autor książki na temat nowego kreacjonizmu, mówca na wielu międzynarodowych konferencjach, obecnie prowadzi badania na temat, prowadzi badania w Wielkim Kanionie. Także oddaję głos naszemu wykładowcy, tłumacz Staszek Sylwestrowicz, również z naszego stowarzyszenia. Także życzę miłego odbioru, zachęcam do później dyskusji już po zakończeniu wykładu. Well, I'm delighted to have this opportunity to be back in Gdańsk again. Jest dla mnie wielką przyjemnością, że mogę znowu być w Gdańsku. Although it's a much shorter visit this time, sadly. Tym razem ze smutkiem muszę stwierdzić, że jest to krótsza wizyta. But I'm very grateful again for the club allowing us to hold our meeting here this evening. Jestem bardzo wdzięczny szefostwu klubu za to, że gości nas tutaj. And I'd like to thank you all for coming. I też wam wszystkim za to, że przybyliście. The topic of the talk this evening is the Ice Age. Tematem dzisiejszego wykładu jest epoka lodowcowa. The Ice Age is the most recent geological event of extremely wide occurrence. Epoka lodowcowa jest najbardziej ostatnim takim świeżym wydarzeniem geologicznym na tak dużą skalę. It was a time when the climate deteriorated over the northern hemisphere of the Earth. Jest to czas, kiedy klimat bardzo uległ pogorszeniu na północnej, zwłaszcza na północnej półkuli. And ice sheets developed over much of North America and Europe. I na dużej części Europy i północnej Ameryki rozwinęły się duże płaty lodowca. And what I want to do in this talk are three things. Dzisiaj w ciągu wykładu chciałbym omówić trzy rzeczy. Very briefly, I just want to look at the evidence for the Ice Age. No bardzo krótko mówię dowody na to, że była epoka lodowcowa. The effects of the ice that the ice left behind. Czyli ślady, skutki tego lodu, który pozostawił po sobie. And then I want to think about the conditions that you need to begin an Ice Age. Następnie chcę przyjrzeć się warunkom, które są konieczne, aby rozpoczęła się epoka lodowcowa. Because this, I think, poses a serious challenge to conventional views of Earth history. Ponieważ jestem przekonany, że to właśnie rzuca duże wyzwanie konwencjonalnemu spoglądaniu na historię. You need some very specific circumstances to get an Ice Age started. Bo potrzeba bardzo wyjątkowych warunków, żeby rozpoczęła się epoka lodowcowa. And then what I want to do is move on and spend most of my time thinking about the role of the Genesis flood. Ale resztę mojego czasu poświęcę na przyjrzeniu się roli potopu, jaki mamy w Księdze Rodzaju. Because as a creationist, I think what the Bible says about a global flood, ponieważ jako kreacjonista wierzę, że to, co Biblia mówi na temat globalnego, powszechnego potopu, has great significance for understanding the Ice Age. ma ogromne znaczenie dla rozumienia epoki lodowcowej. And in fact, what I want to try and show you this evening I to, co będę usiłował pokazać wam dzisiejszego wieczora, is that when we take the Bible's record of a global flood seriously, to, że jeśli weźmiemy zapis biblijny o powszechnym potopie na poważnie, we can actually explain how the Ice Age began, to w rzeczywistości będziemy w stanie wytłumaczyć, jak rozpoczął się ta era lodowca. and we can explain many features of the Ice Age that are otherwise very, very hard to explain. I będziemy mogli wyjaśnić wiele takich cech epoki lodowcowej, które inaczej trudno jest wyjaśnić. Well, today, of course, there are only two large ice sheets on the continents. Dzisiaj mamy tylko dwa duże obszary lodowca na kontynencie. They're in Greenland and Antarctica. Na Grenlandii i Arktyce i Antarktyda na dole. But during the Ice Age, we know that the glaciers were much more extensive. Ale wiemy, że podczas epoki lodowcowej te lodowce były znacznie na większym obszarze. And in this map you can see the maximum extent of the ice during the Pleistocene Ice Age. Na tej mapie widzimy pleistoceńskie, największe, najbardziej rozległe obszary, które były pokryte kiedykolwiek lodem. You can see that much of North America was glaciated. Widzimy zlodoweciałą prawie całą Amerykę Północną. Much of Northern Europe, including my own country, Britain.
Duża część Europy Północnej, włączywszy w to mój własny kraj, Wielką Brytanię. Much of Poland also was glaciated. Dużo z Polski, obszaru Polski też był zlodowaciały. And the reason that we know this to be the case is because the ice has left its mark on the landscape around us. Powód, dla którego wiemy, że tam były lodowce, jest taki, że mamy ślady pozostawione przez lód. When we look at the mountainous regions in the northerly latitudes, kiedy patrzymy na teren górzysty w szerokości geograficznej tej północnej, we often find evidence of glacial erosion. Widzimy dowody erozji spowodowanej lodowcami. So, for example, we have these semicircular basins in the mountains. Widzimy takie półkoliste baseny zapadłości w górach. And they were carved out by ice. I one były wyrzeźbione przez lód. In fact, they're thought to be the places where mountain glaciers were started. I też uważa się, że właśnie to są miejsca, w których zrodziły się lodowce. We also have very distinctive U-shaped valleys. Mamy też bardzo szczególne o kształcie U, litery U, doliny. These are valleys that have a flat bottom. To są doliny, które mają płaskie dno. And they're thought to have been... sorry, excuse me, my microphone is moving. Did you turn it on? Yeah, sorry, no, it's just catching on my jacket. Ah, These valleys are thought to have formed where glaciers have moved through a river valley. Wierzy się, że te doliny powstały w trakcie, kiedy lodowiec przesuwał się w dół doliny. And the glacier has over-deepened the valley. I ten lodowiec pogłębił doliny. And produced this very U-shaped valley rather than a V-shaped river valley. I pozostawił albo w kształcie litery U, albo V, właśnie taki kształt doliny. We also have evidence of marks on pavements, rock pavements, caused by the ice. Widzimy też ślady, znaki, jakie zostawił lód, przesuwając się po skalistym podłożu. The ice carries lots of debris, rocks and pebbles and gravel. Bo lód porywa ze sobą dużo skał, jakichś odłamków skalnych, gruzu, żwiru. And it scratches the rock to form these striated pavements. I szorując o skałę zostawia właśnie takie bardzo charakterystyczne znaki. And then if we look at the more southerly parts that were glaciated, near the southerly margins of the ice sheets. A teraz kiedy popatrzymy na najbardziej południowy zasięg, tam dokąd sięgały brzegi lodowców, we find some evidence of glacial deposits. Znajdujemy tam dowody osadów takich polodowcowych. Sorry, my microphone's coming off, Stasiek. Sorry. Every time I turn my head, it comes off my head. I'm sorry. Excuse me. Sorry about this. Yeah. And probably you need to put your cord somewhere like here. That's better. And maybe That's it will work. So we see evidence of glacial sediments. Widzimy dowody osadów polodowcowych. These sediments are chaotic mixtures of boulders and pebbles. Te osady to jest taki chaotyczny, nieuporządkowana mieszanka otaczaków, skał i takich głazów, set within a sand or clay matrix. które są osadzone w takiej piaskowej i gliniastej podstawie. And these sediments are thought to have been deposited either directly by the ice or by streams issuing from the glaciers. I uważa się, że albo sam lodowiec pozostawił ten osad, albo rzeki stopniującego lodowca wyrzuciły właśnie ten materiał. And then we have these moraine ridges. A tu mamy te takie morskie grzbiety. These are hummocky mounds made of glacial sediment. To są takie popalowane pagórki, które są też z osadu. And they formed around the snout or the sides of a glacier. I one były formowane wokół albo ujścia, albo boków lodowca. And we also have what we call glacial erratics. I mamy też skały narzutowe. Which are basically exotic blocks of rock. Które są takimi egzotycznymi kawałkami skały. That have been carried by the ice. Które były przeniesione przez lodowiec.
or sometimes again by meltwater. A czasem to przez te rzeki topniejącej wody, lodu. And they've been deposited often on bare rock. I bardzo często osadzone były na gołej skale. And sometimes they're different to the rock that they sit on, so we know they've been transported I there. wiemy, że były przeniesione, bo bardzo często mają one innego rodzaju niż skała pod spodem. So there's no doubt that there has been a time in our history when ice sheets covered much of the northern hemisphere. Zatem nie ma wątpliwości, że był czas w historii, kiedy duża część naszego globu była pokryta płatami lodu. However, trying to explain how an ice age got started is not an easy task. Ale wytłumaczyć, jak w ogóle zainicjował się ten etap, czy ta era lodowców, nie jest wcale łatwym zadaniem. Many people assume that you need cold weather for an ice age. Wiele osób zakłada, że po prostu trzeba mieć chłodniejszą pogodę i już powstanie era lodowcowa. And that's partly true. I to jest częściowo prawdą. We do need colder summers. Na pewno potrzebujemy zimniejszych lat, żeby lato było zimniejsze. Summer is the crucial season for beginning an ice age. Bo lato jest takim kluczową porą roku dla formowania się ery lodowcowej. What normally happens to ice that forms in the winter is that it melts in the summer. Wiemy, że lód, który się gromadzi zimą, topnieje latem. And unless you have summers that are much colder than today, I dopóki nie będziesz miał lata, które jest znacznie zimniejsze niż obecne, then you can't form an ice sheet. Wtedy nie powstanie taki płat lodowca, Because you need the snowfall in the winter to persist right through the summer. bo potrzebuje, żeby ten opad śniegu zimowy przeżył lato. And so in the next winter you add to the snowfall. Żeby następnej zimy, następne opady śniegu dodały do tego lodowca. And over many years you can accumulate large amounts of snow which will compact into ice. I przez wiele lat byśmy gromadzili dużo już tego lodu, tak żeby powstał lodowiec. So you have to lower the temperatures during the summer so that the snowfall can survive through the summer months. Więc musimy mieć niższe temperatury latem, aby lodowiec gromadzący się mógł przeżyć kolejne lata. However, that's not sufficient on its own. Jednakże samo to nie jest wystarczające. Because as you lower the temperature of the atmosphere, Ponieważ kiedy spada temperatura w atmosferze, the ability of the atmosphere to hold moisture also reduces. spada też zdolność atmosfery do przechowywania wilgoci. And so actually you get less snowfall. I wtedy mamy mniejsze opady śniegu. So we need not only colder summers, but somehow we need much more snowfall than at present as well. Więc równocześnie oprócz chłodniejszych lat musimy mieć wyższe opady śniegu zimą. We need abundant snowfall, Musimy mieć tak obfite te opady śniegu, much more than today, znacznie większe niż dzisiaj and much colder summers. i znacznie chłodniejsze lata. And what's more, those conditions have to persist year on year on year. I co więcej, te warunki muszą wytrwać i być podobne rok po roku. In order to generate large ice sheets. Po to, aby duże takie płaty lodu mogły powstać. Now this is not at all easy to explain. I to wcale nie jest łatwe do wyjaśnienia. A number of simulations have been carried out by scientists Naukowcy przeprowadzili wiele symulacji, to investigate the conditions that would be needed. aby zbadać, jakie byłyby warunki konieczne. For example, this study, Na przykład to studium tutaj w ramce published in 1979, z 1979 roku looked at what was needed to glaciate northeast Canada. zadało sobie trud zbadać, co byłoby potrzebne, aby cała północna Ameryka, przynajmniej Kanada, były pokryte lodowcem. Which was an area where we know there were ice sheets. A to jest obszar, o którym wiemy, że był lodowiec.